Z wody, po prostu. Z wody. Zmiana u was, Kacper? Sebastian, nie stój. Jak czujesz dystans, to nie stój. Kacper, do siatki, nie na środku. Do siatki. 1,5 minuty. Dawaj. Dawaj, Kacper, idziesz. Dawaj. Nie ma lekko, dawaj, idź. Idź do siatki. Czas. Co rundę świeży partner, a w ostatniej 2,5 minuty. 1 przerwa na sekundę i zmiana. Ale jazda. Dobrze. Wszystko po to, żeby wygrać. Nie ma lekko. Czuję, że żyję, zajebiście. O to chodzi. Wdzięczność za przygotowanie. A jak widzisz w ogóle walkę Kacpra z Romanem? Ogólnie fajna walka, bardzo fajna. Obu panów styl mi się podoba. Bardzo fajnie. Kacper kopie bardzo mocno i szybko, dynamicznie. Ja nie wiedziałem, że tak dynamicznie on to kopie. Te obrotówki i tak dalej. Bardzo fajnie kopie. Roman bardzo fajnie boksuje, więc to taki styl powinien być, wiesz, troszeczkę karateka może versus bokser. Więc powinno być bardzo fajnie. Czekam na tą walkę nieszczęśliwością. Ale co mnie zaskoczył, Kacper, no, z tymi nogami. Spodziewałem się, że wiesz, bo jednak walczyłem z karateką, jeszcze lżejszym o wiele i on taki szybki nie był z tymi nogami. Jak on zadawał cios, byłeś tutaj i potem wchodziłeś, to było naprawdę fajnie, nie? Ręka na udo od zewnątrz, no go udo od zewnątrz. Albo połóż sobie rękę na ziemię. Jak kładę rękę na ziemię i odchodzisz biodrami, wtedy te duszenie wydłuża się i nie będzie dusił. Sebastian, ekonomia, nie? Ciężko jak pierdolę każdy... No ale no co, no ciężko. No jasne, że jest ciężko. Nikt nie powiedział, że będzie wszystko zajebiście szło. Każdy zrobił to samo. Zadał 2-3 ciosy i czekał, aż się wpierdolisz. Ale żeby on zminimalizował tą swoją ilość wpierdania się, to po to jest potrzebna ta ręka. I po to jest ruszanie się. Jak będziesz stał w miejscu, tak jak na pierwszej ludzie. Bo o to, że on się wjechał w ciebie i się trzymał, to przez to, że stanąłeś. No, zatrzymałeś się. No, ale możesz skontrolować z ruchu. Jakbyś się ruszał, to by było dużo łatwiej. I tą przednią ręką, ta przednia ręka będzie wymuszała, że on nie będzie mógł sobie, tak wiesz, machnąć ręką się wjebać w ciebie, tylko będzie musiał sobie już się napracować. Dzisiaj mieliśmy sparingi, pomagał sporo zawodników, nawet z emerytury ludzi ściągnąłem, Mansurę ściągnąłem dla Sebastiana też, żeby pracował. Robione 5 rund sparingów, bardzo dobrze się czuje, jest w dobrej formie, jeden i drugi w dobrej formie. Dzisiaj też Grzegorz przyjechał, więc fajnie możemy sobie analizować, fajnie możemy sobie to rozkminić. Bardzo dobre robili sparingi, tak mocne, dynamiczne, konkretne sparingi pod przeciwnika i dobrze to wyglądało. Oczekiwałem, że będzie jakiś inny zawodnik, nie ujmując Poliszczykowi nic, ale mamy co mamy, więc wydaje mi się, że teraz, żeby narzekać, że mówić coś nie tak, to byłoby nierozsądne, ponieważ przeciwnik to przeciwnik. Trzeba każdego podejść profesjonalnie do tego, że jakby najlepszy przeciwnik był i wyjść robić swoją robotę. Może w przyszłości będzie większe wyzwanie, które trzeba będzie skupić się. Chciałem nawet momentami samemu wywrzeć trochę presję, żeby nie było co to, że uciekam do tyłu. Ale kurde, no nie mogę przełamać, bo co wchodzę, to wchodził do mnie nowy, to on od razu leciał w przód. Dobrze chłopakom poszło? Nie wiem, nie widziałem. Byłem zajęty pisaniem SMS-ków. Dlatego numer na filmówku wysyłam. Ja tylko piszę SMS-y. Przestań się spinać, bo się spinasz, więc myślę, że trochę za bardzo od siebie wymagasz. No wymagam dużo, no. Ale no Ale Gnat, zamknij gębę. Jak będziesz tak podchodził, to z tego będą same babole wychodziły. Jak będziesz raz jest lepiej, raz jest gorzej. Nie spinaj się tak, że za wszelką cenę musisz wyjść doskonale, bo teraz jest po to trening, żeby znaleźć to, co jest złego, to, co można było poprawić. A ty chcesz od razu ze wszystkim być Nie ma tak. Nikt tak nie robi. Hej, wyluzuj, chłopaków. Dobra, trener. Dziękuję. Wal się, gnoju. Kacper, na razie. Bawcie się dobrze, tylko nie rozrabiajcie. Cześć, Kacper. Nie będziemy Trzymam takie. Dziękuję bardzo. No. Chciałbyś, żeby coś powiedział? Było ciężko, no ale tak musi być. Może rzucę takim oklepanym sloganem, że im więcej krwi na treningu, tym mniej
p***le, im więcej potu na treningu, mniej krwi na walce. Taki oklepany slogan, ale bardziej podchodzę do tego, że po prostu wiadomo, że jak jest ciężko tutaj, no to na walce też będzie ciężko, ale jeśli tutaj będzie lekko, to na walce będzie straszliwie ciężko. No, więc cieszę się, że tutaj chłopacy robią mi piekło na co dzień. W każdej rundzie wchodził do mnie świeży chłopak i no te parę rund naprawdę dało w dupę, nie? Dało w dupę. Bardzo, bardzo dało w dupę. Nie jest to łatwe, jest to bardzo ciężkie, zwłaszcza psychicznie, kiedy ty wchodzisz już do jakiejś czwartej, piątej rundy i jesteś wymęczony, a wchodzi do ciebie świeży, szybki gościu. Wiem, że jeśli zrobię tą pracę dobrze, no to potem podczas walki, mając przeciwko siebie rywala, który męczy się w takim samym tempie co ja, no to będzie mi trochę łatwiej. Bardzo się cieszę, że jest tutaj nawiązanie między Mighty Bulls i WCA. Trener Jakubek razem z Silnerem dzisiaj wpadli też trochę podpowiadać podczas sparingów. Mamy ustalony plan działania na kolejny czas, który tutaj jeszcze spędzę. No i działamy. No tutaj chłopacy bardzo mocno przykładają się do moich treningów, do treningów Kacpra. Wspomagają nas na macie i no jestem im bardzo, bardzo mocno wdzięczny za to, że po prostu poświęcają nam swój czas i są tacy chętni do pomocy, bo nie każdy pewnie by chciał przyjść na sparingi tylko po to, żeby zrobić sobie jedną rundę ze mną, bo tak to mniej więcej wygląda teraz w tym momencie dla tych chłopaków, bo zamiast zrobić normalne sparingi, to oni przychodzą tylko po to, żeby nam pomóc, więc bardzo mocno im dziękuję. No a teraz idziemy do fajnego gościa, to fizjoterapia. On jest jeszcze psychologiem, to jest tutaj, zapraszam. Zobaczymy najpierw ten staw skórkowy, gdzie Dobra. będziemy już uszkodzony. Jak się czujesz? Tak, dobrze, dobrze. Nie powiem was spoko. Dobra. A jak z tą czwórką, co robiliśmy ostatnio? Dobrze. Kiedy masz walkę? 14 czerwca. 14 czerwca. Dobra, podnieś wysiadki. Dobra, odchodziłeś sobie tą ranę? Tak, tak. Się udane wczoraj po. Tam poszło. Sobie już stracił, to jest tak niebezpieczne przed walką, gdzie masz krew, może się parę rzeczy nieprzyjemnych przyplątać do tego, a tego nie chcemy. O, dziękuję, że banana zasłużyłem. Taki mały. Tak, akurat na 6-1. No i co? My name is Poliszczuk. Oleksij Poliszczuk. 14 czerwca dzwoń swojej rodzinie i mów, że jest święto sportowe w Gdańsku. Walczy Oleksij Poliszczuk o swoje marzenia. Tak jest. Kto złapał nogę, wygrywa! Nie zabieramy nogi! Jak już złapał, jesteśmy przegranymi! Nie bronimy, jak już złapał nogę, to jesteś p***ą. Masz zabrać wcześniej. Jest blacha w czoło, jedziemy! Zabawa na blachę w czoło! Ta sama para, klepiemy się po czoła! Półtora tygodnia temu dostaliśmy telefon. Najpierw mój menadżer dostał telefon od Wojsława, ja od menadżera. Byliśmy w stałym kontakcie z KSW, że musimy gdzieś poczekać na tą lukę, żeby ten grafik walk Wojsławowi się gdzieś tam ułożył. No i co? My jesteśmy. Czekaliśmy na telefon, cały czas jestem w gazie, więc tylko się cieszyć. Po 2 minutki mniej więcej pracy. Przypominam, pozycja niższa, bo pijemy się w MMA. Jedziemy, poszło! Hop! Pokaże całą swoją wszechstronność, nie tylko gdzieś tam walkę w stójce, tylko z upływem walki rywal będzie chciał przenieść tą walkę gdzieś tam do parteru, a ja wtedy pokażę swoją grę zapaśniczą, a jak będzie trzeba, to parterową.
w jakiej walce ja nie będę, tam będą fajerwerki i zobaczycie już to na najbliższej walce 14 czerwca. I rok jest 2-0. I rok jest 2-0, dokładnie. Sadysta w klatce. It's coffee time. Let's go. Jesteśmy już po treningu, znajdujemy się w tym momencie w najbardziej wiralowym przejściu obok maty, jakie znajduje się w Warszawie, ponieważ właśnie to w tym miejscu takie jakieś ciekawe tańce wykonywał Alanik. Nagraliśmy tutaj ciekawą roleczkę po moim ostatnim pojedynku, która poszła wiralem po całym świecie. Bardzo mi się to podobało. Ogólnie staram się naprawdę teraz coraz więcej robić tych rzeczy w mediach, żeby więcej się pokazywać i jak na razie zasięgowo to się zgadza. Na samym Instagramie wykręciliśmy 28 milionów wyświetleń. Na całym świecie to było dosyć powalone, bo pamiętam, że po prostu ta rolka wyszła ile? Pół roku temu. Do tej pory on także co odpala Instagrama, to dostaje tam jakieś nowe polubienia, komentarze. Pod tym filmikiem na szczęście to już troszeczkę wyhamowało, no ale początek był taki, że jak wchodziłem na Instagrama, to nic innego mi się nie wyświetlało, poza tym, że mam mnóstwo kolejnych powiadomień z tej rolki. Mam nadzieję, że to nie jest mój jedyny viral i wpadnę w jeszcze jakieś kolejne, a najbardziej to bym chciał jakiś taki z widowiskową akcją z kolejnej walki. Przeglądam internet, inspiruję się contentem od innych ludzi z zagranicy. Troszeczkę to urozmaicam pod siebie. I fajnie czasem po prostu też zaprosić kogoś innego do współpracy, jak chociażby ostatnio zrobiłem rolkę z Danielem Omirańczukiem i myślę, że ona też całkiem fajnie wybiła, bo Daniel po prostu idealnie nadawał się do tej roli wielkiego, ciężkiego, który chce mnie zbić. No, ciekawą rzeczą jest to, że na jednej gali właśnie też walczę tutaj jako reprezentant WCA, gdzie będzie Wiktor Zalewski z drogim moim kolegą z wielkiego klubu z Majty Poznania, z Mateuszem Pawlikiem, o którego angaż w KSW to w sumie samemu walczyłem w wywiadach po jego ostatniej walce razem z Bartkiem Leśko. Ruszyliśmy social media i poprosiliśmy ludzi, żeby trochę przyspamowali. I jak widać udało się. Nie sądziłem, że akurat spotkają się od razu w pierwszej walce dwaj moi koledzy. No ale jestem pewien, że to będzie bardzo fajna walka dla całej publiki, bo no, chłopacy są znani z tego, że nie wymiękają na robocie i bardzo mocno się rąbią. Cały czas trzymam dietę, a Koprzostak mi to rozpisuje i mam od niego bardzo fajną aplikację. W przygotowaniach mam jakąś, nie wiem, dziwne parcie na to, żeby jeść kanapki, gdzie na co dzień nie mam na to ochoty. No tak tutaj mam możliwość, żeby sobie podobierać. No ale oczywiście to są z dobrych składników. Bułeczka to nie jest białe pieczywo, tylko bułeczka fitness. Do tego mam szynkę z piersi z kurczaka, która ma tam 98% kury w składzie, czyli no jest legitna, bez żadnych dodatków. Czekolada 90%, czyli troszeczkę doładowania tłuszczy. No i hummus. Więc no, niby kanapeczki, ale takie na zdrowo. Do tego 250 gram pomidorków i mam pełnowartościowy posiłek, w którym mam, uwaga, 1000 kalorii. A rosołek od Sylwka Millera dostałem, bo to jest historia taka i to też mogę wybronić. Niedawno Ako wrzucał na relację, że jak jesteś na redukcji, to raz na jakiś czas można zjeść rosołek. Nie wiem, czy on dobrze wygląda teraz, tak jak go świeżo wyjąłem z lodówki, no ale trudno. Historia z rosołkiem jest taka, że kiedyś po walce Sylwka zaprosił mnie do swojego rodzinnego domu i jego mama zrobiła przepyszny rosół. Naprawdę, ja uwielbiam jeść rosół, ale ten rosół był przepyszny i pamiętam go bardzo dobrze, bo pierwszy raz zrobiłem też coś takiego, że zjadłem go i poprosiłem, czy mógłbym dostać porcję na wynos. Będąc u kogoś w domu. Ale po prostu był tak niesamowicie dobry. No oczywiście dostałem, pyszne to było i teraz co Sylwka spotykam, no to zawsze mówię, kurde stary, weź, proszę cię, daj mi rosół. Serdecznie pozdrawiam i nie mogę się doczekać, żeby wpaść znowu na kolejną porcję rosołku. Tak wygląda mistrzowski posiłek. Jak myślisz, jaki będzie doping? Bo tutaj bitwa jest Seba z Arkiem Wrzoskiem o bilety. Kto będzie głośniej? Wydaje się, że jeśli moi kibice połączą się z kibicami Sepka, no to przybijemy Arka. Trafiłem do Polski, bo zaczął się COVID na Ukrainie, ucichło wszystko, więc musiałem coś
kombinować i jeden kolega mi namówił, żeby pojechał do Polski, nie? Bo że tutaj jest fajna organizacja KSW, tutaj poziom sportowy jest wysoki, także dla ciebie tam na pewno będzie dobrze, nie? Sprzedałem co miałem i przeprowadziłem się tutaj. Zacząłem od początku, nie? Znalazłem pracę. Jedno marzenie miałem przy sobie, nie? Nie miałem nic, no, totalnie nic nie miałem. Gaci, spodnie i marzenia, nie? I wiara w siebie, że dam radę i na 100% był pewny w tym, że będę tutaj. No i wtedy zacząłem szukać różne pracy, żeby był jakiś klub obok, nie? Treningowy. No i zacząłem te prace zmieniać. Zmieniłem jedną pracę, tam 5 dni porobiłem. Się nie ma nic, okolica jest taka tam jakaś wioska, nie? No i dalej tak przychodziłem, nie miałem siana, to tak dzwoniłem, przyjeżdżałem z bomby na jakieś roboty, wychodziłem, szukałem trening i klub. No i tak się kręciło się, nie? I był taki moment, że no nie miałem gdzie mieszkać, nie miałem gdzie przespać i nie miałem nic. Miałem te 100 zł, nie? 50 zł poszło na bilet autobusowy, 30 zł też poszło na jedną noc w hostelu jakimś, nie? Ja przespałem. 2 dyszki zostały się i patrzę, pijaki jakieś tam piwo piją na chlanie. Ja mówię, ty, mam 2 dyszki, nie mam gdzie przespać, nie? Gadałem tak na palcach, nie? Mówię, że nie ma jak gdzie przespać. Oni, okej, dobra, idziemy. Ja z nimi chodziłem. O kurde, nie, no oni mnie gdzieś poszliśmy, północy chodziliśmy po miastu, to był Starogard. To był Starogard, miasto Starogard. No i co, oni mnie wzięli do jakiejś chaty, przyszliśmy, tam chata, ćpuny, tam się działo, no mocno. Ten właściciel chaty, kto to jest, co to się dzieje, nie? Ja mówię, ty, ja przespię i pojadę, nie? Posiedziałem tam, pokazałem, że jestem sportowcem. Oni, okej, ziomuś, już ziomuś, tam syk, pyk. Z rana wstaliśmy, oni mi powiedzieli, dali mi pieniążek na dojazd do tej roboty, na którą ja przyjechałem właśnie. Pojechałem do tej roboty, wzięliśmy do tej roboty i zaczęło się tam praca, to, tamto. Tam zostałem się na 3 miesiące, nie? Walczyłem na tych galach, ten Armia Fight Night, nie? No i mówiłem menedżeru swojemu, że chcę KSW, dawaj KSW, bo on mi obiecował, że będziesz walczył w KSW, nie? I to jedna walka na FM Show była. Ja mówię, dawaj KSW. On mówi, nie, no jeszcze za szybko, to musisz jeszcze powalczyć, czy jeszcze ogarniemy. No, zrobiłem na armii walkę. Ja mówię, dawaj KSW. Mówię, nie, jeszcze nie za szybko chcesz, poczekaj. 3. walkę zrobiłem. Mówię, no i co teraz? Teraz już KSW, dawaj, mistrz tej organizacji Army Fight Night. I zaczęli mi marudzić jutro, pojutrze, no i co? No i skończyliśmy współpracę z tym menedżerem. No i w jeden dzień pisze mi dyrektor sportowy Wojsław, że chcesz zawalczyć na KSW. Ja nawet nie wiedziałem, kto to jest, nie? Pisze po prostu mi jakiś ziomek. Chcesz zawalczyć na KSW. Ja czytam, że oni mówią, kurde, KSW mi pisze, nie? No, że chcę, oczywiście, dawaj, Adam Soldajew. Ja mówię, dawaj to, że to nie twoja waga. Ja mówię, no, będę miał kontrakt, będziesz miał kontrakt. No to fajnie. Jak po angielsku by cię pisał? Tak. Witam, słucham. Jak się czujesz z tym faktem, że walczysz o pas? Szansa raz na życie, nie? Jackpot. Mega szczęśliwy. Nie spodziewałem się, że tak szybko. Dostałem nagle, no zaskoczony jestem, nie? Zaskoczony. Ale jak dostałem ten telefon, to dostałem taką energię. Poczułem, że po to trzeba żyć, żeby odczuwać takie emocje, jak ja dostałem w tym telefonie. Jestem nakręcony teraz w przygotowaniu i w podejściu do tego wszystkiego. Mega. Naprawdę, no nigdy nie czułem się lepiej niż teraz. Widziałeś to wszystko, co się działo w necie, jak Sebek cały czas gdzieś tam negocjował z KSW, nie wiem, czy dotarły do ciebie informacje, że on tak się trochę mu się nie podobało to, że ma walczyć właśnie z zawodnikiem z KSW, a nie z kimś obcym. Widziałeś to wszystko, czy nie? No, coś tam do mnie dochodziło, nie? Ja tak staram się w to nie wnikać. Seba jest mistrz, nie? Więc jego szanuję i ma na to prawo, nie? Jest osoby, które czytają te komentarze, ja nie czytam. Staram się nie wnikać w to. Mniej siedzę w tym Instagramie, w tym wszystkim, nie? Skupiam się na sobie, na swoim celu, a to, co ludzie mówią, to będą mówić i źle, i dobrze, to się nigdy nie skończy się, także nie przejmuj się tym. Marzyłem
o tej walce gdzieś. Jak przyprowadziłem się do Polski, poznałem KSW, to Seba już był tam. Walczył o pas, on już był mistrzem, ja obserwowałem jego i marzyłem o tej walce. Ja myślałem, kurde, kiedyś zawalczę z takim zawodnikiem i da radę jego przeskoczyć, ja dam radę jego wygrać, nie? Więc na tym skupiony jestem. Ja jestem pewny w tym, że jestem w stanie go wygrać. Mi się wydaje, że do tego momentu szedło to wszystko moje życie, nie? Do tego momentu ja marzyłem o tym, szedłem do tego i ja nagle teraz jestem przy swoim marzeniu. To marzenie jest tak blisko, ja czuję się, że to jest coś niesamowite. To, co się będzie w ten dzień, 14 czerwca 06 w Vergo Arenie, wypełni się moje marzenia. Jest tak blisko, to jest, że niesamowicie. To, co odczuwam, nie mogę przekazać słowami. Jest po prostu mega. No i co, trener powiedział, że na dzisiaj starczy, bo kamera strasznie męczy no i co, no porozciągam się i do domku na rowerki i co, jedzonko. A wam wszystkim życzę wypełniać swoje marzenia. Ten, który wam mówi, że nie da rady, czy coś nie wyjdzie, zajmie mu szota w nos i idź dalej. To ja ci mówię, będziesz tylko silniejszy. No i co, pozdro, widzimy się. Ostatnią walkę u siebie w moim w sumie rodzinnym mieście w Gdańsku to stoczyłem przy okazji debiutu w KSW. Dobrze to wspominam, pamiętam, że wychodziłem wtedy jako taki no-name. Miałem pierwszą walkę, otwierałem kartę całkowicie. Ludzie mnie nie znali, tylko miałem paru najbliższych przyjaciół na trybunach, ale to tak fajnie wbiło mi się w pamięć to uczucie, jak stałem przed klatką KSW. Czekałem na wyjście i patrzyłem na to wszystko i miałem takie, kurde, że zaczynam robić coś wielkiego, nie? Że coś się dzieje, że to będzie coś dużego. Teraz pięknie będzie wrócić do tego samego miejsca i już mieć pełne trybuny swoich ludzi i będę bronić pasa na swojej ziemi. Niesamowite. W pierwszym wyborze miał być zupełnie inny rywal, który został mi zmieniony na Alexa. Broń Boże, nie ujmuję mu umiejętności. Wiem, że jak wychodzi do klatki, to zawsze daje z siebie wszystko i na pewno będzie chciał urwać mi głowę. Jeszcze przed moją publicznością. No ale myślę, że jest jeszcze kilka innych zestawień, które można było po prostu po drodze skombinować. I raczej ludzie, wiedząc, że nie będę walczyć z zawodnikiem, o którym tam wcześniej wspominałem, spoza KSW, który miał być nowy z historią z UFC, no to spodziewali się, że skoro to nie będzie ten rywal, no to prawdopodobnie to może będzie Zuriko Rojua, żebyśmy dokończyli naszą historię, bo kiedyś mieliśmy razem ze sobą walczyć. No ale ja, znając troszeczkę kulisy tego wszystkiego, no to wiedziałem, że Zuriko już jest zestawiony z Islamem i raczej tam nie rozbiją tej walki po to, żeby mi go dać. No dostałem Alexa i szykuję się na Alexa. No. Ostatnią walką zaprezentował się całkiem dobrze, no ale uważam, że jego rywal nie był na poziomie ścisłej czołówki KSW jeszcze. No mieliśmy nawet wspólnych trenerów przez jakiś czas, kiedy Alex trenował w Trójmieście, przyjeżdżał do nas na salę. Ja akurat w tamtym momencie, z tego co pamiętam, to leczyłem kontuzję, więc za wiele się sam z nim nie łapałem na sali. Najwięcej robił z Kacprem Formelą. Tak na dobrą sprawę razem mieliśmy okazję chyba tylko raz coś poćwiczyć i to było tyle, więc nie mamy jakiejś wielkiej historii. Moja ostatnia walka z Bruno zakończona decyzją. Dla mnie bardzo ważna walka, bardzo ciężka mentalnie, bo wracałem po porażce, miałem krótki okres przygotowania na 5 rund. Bardzo solidnego rywala, naprzeciwko którego uważam, że ostatecznie był jednym z trudniejszych do tej pory w mojej karierze, bo był bardzo cwanym lisem i jak ktoś przejrzy tą walkę jeszcze raz, to zobaczy, że Bruno był gościem, który cały czas próbował zmieniać swój styl, dopasowywać go pode mnie i nie mogłem go 2 razy złapać na tą samą sztuczkę. Musiałem cały czas kombinować, żeby go dobrać. Bardzo żałuję sytuacji w 4. rundzie, gdzie udało mi się go naruszyć pod brudkiem. Odrzuciłem biodra i on wtedy tak spadł jeszcze twarzą na matę. Wydaje mi się, że go wtedy odciąłem już całkowicie i niepotrzebnie zacząłem bić dalej, bo nie jest
jestem pewien, czy to trochę nie przywróciło mu świadomości, zaczął się bronić. Oczywiście mogłem to dokończyć, zadając cały czas te celne ciosy. Sędzia tam też stał obok i już dawał różne komendy. Jednak Bruno dobrze się bronił. Zastanawiam się jednak, czy na przykład gdybym go nie puścił, to czy ta walka nie skończyłaby się już w tamtym momencie, bo zdaje mi się, że przez moment jednak mój rywal był odcięty. No, spodziewam się, że Trójmiasto na pewno dobrze przyjmie galę KSW. Jak pamiętam ostatni mój pojedynek w Trójmieście, czyli na gali w Gdyni, to kibice tam po prostu prawie roznieśli halę na moim pojedynku. Tutaj tych ludzi wejdzie dużo więcej. Wiadomo, bardzo duży sektor moich kibiców, duży sektor Kacpra Formeli, duży sektor Mateusza Pawlika. To wszystko się łączy. Dodatkowo ludzie, którzy po prostu lokalnie przyjeżdżają wspierać swoich chłopaków, więc no ja spodziewam się, że my tam zrobimy totalny rozpierdziel. No z tego miejsca mogę was jeszcze zaprosić, bo jeszcze tam parę miejsc zostało u mnie na sektorze. Wpadajcie, możecie sobie założyć potem taką fajną koszuleczkę na trybuny. No i ja bym bardzo chciał, żebyśmy po prostu zrobili coś wyjątkowego, żeby to nie była taka zwykła gala jak zawsze, tylko no zróbmy taki rozpierdziel, żeby na zawsze zapamiętali w Ergo Arenie, jak to jest, kiedy bije się Sebastian Przybysz, i zróbmy jakieś takie szalone rzeczy, nie wiem, meksykańską falę. Ja bym bardzo chciał, żeby moja publika rozpoczęła coś takiego. Oczywiście zakładając, że wszystko pójdzie według mojej myśli i wygram ten pojedynek tak jak chciałem, to chciałem, żeby po prostu meksykańska fala nawalała cały czas dookoła Ergo Areny.